I Wendy idzie w kierunku kanapy, na której siada. Siadam tutaj dlatego, że chciałam z tobą porozmawiać o tym, co się wydarzyło. Jakby ostatnia noc wydawała się dosyć trudna. To był jakiś roller coaster. No i właśnie Siadam koło Wendy. chciałam o tym pogadać, bo nie wiem, zostaliśmy tylko my po tym, jak Gabriel odszedł. Cały czas nie mogę w to uwierzyć. Jakby cały czas tak, mimo że nawet ostatnio go nie było, to tak czułem jakoś jego taką obecność, prawda? A Zgadzam się. taką, że on gdzieś tam jest. A teraz Nie wiem, jak sobie poradzimy. Wendy, byłaś z nim jeszcze dłużej, prawda? I Tak, ale z drugiej strony, czy to ma znaczenie? Ten Divagius ostrzegał nas, że tak to będzie wyglądać. Że w tym życiu nic nie jest trwałe i nie ma przyjaźni. Są tylko sojusze, które często są chwilowe. miał rację. Miał rację. Dziękuję, Nikita, że nie pozwoliłeś mi iść. Patrząc po tobie, gdybym tam poszła, to ja bym nie wróciła. Jecham się. No przecież to nie tak, że nie potrzebowaliśmy kogoś z tyłu. No tak. I tak dziękuję, naprawdę. Bo przysięgam ci, Nikita, myślałam, że to mój koniec idąc tam. Nie pozwoliłbym na to. I dlatego pomyślałem, że to rzeczywiście będzie dobry pomysł. To był taki chaos. Wiem. Jestem tego świadoma. Dlatego ci dziękuję, że nie pozwoliłeś mi po prostu dołączyć do walki. Chociaż jakbym zobaczyła, że idzie wam naprawdę słabo, to bym wkroczyła. Gabriel powiedział mi coś podobnego. Ale ja wam dziękuję, że byliście ze mną. Świadomość, że jesteście koło mnie, była opoką dla mnie. Ja jestem ci za to wdzięczny. Wendy się uśmiecha. Nigdy więcej. Właściwie to włączę telewizor. Zobaczyć, czy coś się dzieje w jakimś tam kanale informacyjnym, czy coś mówią. O tej porze? No, jakieś najbardziej naglące, to pewnie coś by na pasek wsadzili, nie? Nic ciekawego nie jest. No, wyłączam szybko. Wyłączam. Miałem ostatnio żaluzję w domu. Wskazuję. No to takie, to już nie są zasłony, tylko takie rolety. Się po prostu, Takie dzień i noc. tak. Przydatne, gdyby coś się stało na strychu i nie mógł tam spać. Wydatne, to prawda. Dobrze, że o tym pomyślałeś. Ale pamiętasz, jak mówiłaś mi o kimś w białym garniturze? No. O tobie dokładniej. No właśnie, mój współpracownik spotkał kogoś pasującego do twojego opisu. Chyba wiem, o kim mówisz. Chodzi ci o tą osobę w Seven Clubie? Kiwam głową. Znowu robię taki gest palcami. Nikita, rozumiem, co próbujesz. Jestem pewna, że to byłeś ty. Wiesz, moje wizje, mam wrażenie, że pokazują przyszłość i przeszłość. To nie zmienia faktu, że to ty masz wpływ na przyszłość. I uważasz, że sam doprowadzę do tego, co widziałaś? Albo nie doprowadzisz, to zależy od ciebie. Od twoich decyzji, od twoich czynów. Nie wiem, czy jesteś świadoma, ale twoją mocą tworzysz miliony paradoksów. Filozofowie by wiele dali, żeby o tym można było dyskutować. Jak tak naprawdę widzę nas z alternatywnej rzeczywistości? Nasze błędy, których możemy uniknąć. Może to Albo nie popełnimy jest razem Co? Albo popełnimy je razem
tak, albo to, ale może to nie jest przypadek. Z drugiej strony, kim jestem, żeby mówić o takich rzeczach? Kim jestem, żeby widzieć te rzeczy? Dlaczego je widzę? Z drugiej strony, dlaczego miałabym ich nie widzieć? Wierzysz w przeznaczenie, Wendy? To trudne pytanie, bo z jednej strony, gdybym wierzyła w przeznaczenie, to oznaczałoby to tyle, że moje decyzje nie mają na nic wpływu i nie mam nad niczym kontroli, bo i tak dojdę do pewnego miejsca w pewnym czasie. Natomiast jeżeli bym w nie nie wierzyła, to znaczyłoby, że mam pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i mam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Myślę, że po części wierzę i nie wierzę zarazem. Uśmiecham się. A ty? Ja wierzę w przeznaczenie, ale trochę inne. Wierzę w pewien ludzki determinizm. Człowiek nie może w każdej sytuacji postąpić inaczej, ponieważ został wykuty z poprzednich swoich doświadczeń w określony sposób. Ale mój pogląd całkowicie zmienił się w pył, kiedy dowiedziałem się, że wykucie doświadczenia jest absolutnie niczym w tym świecie, do którego weszliśmy. Więc... Ten świat działa na trochę innych zasadach, to prawda. Tak więc wierzę, że ludzie mają przeznaczenie, które sami na siebie wykonują, będąc w ciągłej spirali. Co jeśli tak naprawdę przeznaczeniem są wampiry? I mam tutaj na myśli, że mamy nasze społeczeństwo, z tego co zauważyłam. Ma duży wpływ na śmiertelników, więc co jeżeli to my wykuwamy im ich przeznaczenie po części? Był taki filozof, W końcu obracamy światem jak chcemy. Niemiecki, który uważał, że ludzkość jest w stagnacji, dopóki nie pojawiały się wielkie jednostki. Bo jeśli te wielkie jednostki rzeczywiście nie są częścią społeczeństwa, a zawsze były z boku, wpływając na nie, Jak Illuminati. albo reptilianie. Illuminati. W każdym razie, pewnie ma to jakiś sens. Tylko kim jesteśmy, żeby poznać ten sens? Mamy coś szczególnego. Czy będzie nam dane poznać ten sens? Czy powinniśmy? Wendy, z wielką chęcią razem z tobą poznam sens i prawdziwą filozofię rządzącą tym światem. Masz gitarę. Nie mam niestety. Jestem beznadziejnym muzykiem. Szkoda. Będąc mały, w przedszkolu mieliśmy pianinko i wszyscy nauczyli się podstawowych nut. Jako jedyny nie nauczyłem się ich. To jest mi trochę wstyd z tego powodu. Powinno być. Pytam, bo to mi zawsze pomagało. A dawno po prostu nie grałam, ani nie pisałam nic, więc pomyślałam, że może w ten sposób poukładam swoje myśli. O ile to możliwe. Niestety nie mam. Ale jeśli coś innego mogę zrobić, to z wielką chęcią pomogę. Nie, raczej tylko chciałam tego. Ale jak nie masz, no to trudno. Idę zobaczyć, czy moje pranie się już skończyło. Jasne. Dobra. Pranie gotowe. To wsadzam je do suszarki. Niki, to co z farbą? Właśnie w tym czasie, kiedy Wendy poszła na górę, znaczy do kanciapy, ja idę na górę zrobić sobie farbę. Przydałoby ci się dodatkowa para rąk. Byłoby to szybciej i sprawniej, gdyby Wendy wyraziła chęć. No to Bo samemu to tak jest okej, ale będzie dokładniej, jak ci Wendy pomoże w tym. Czy twoje włosy rosną trochę? Właściwie to tylko nieznacznie. Tak nieznacznie urosły. Bardziej kwestia jest tego, że ta farba po prostu była stara i zeszła po prostu z tych włosów. Stawiając je w słabym stanie. No one są takie żółtawate.
Przyda się ten taki srebrny błysk do tych włosów, żeby były takie jak wtedy, kiedy cię znaleźli. A jak się właśnie mocno przyjrzy, to widać te odrosty w kolorze brązowej, mlecznej czekolady. Jak nastawię moje pranie, żeby się suszyło, to wracam jakby do tego salonu, w którym siedzieliśmy. Nikita właśnie schodzi z rzeczami potrzebnymi do ufarbowania. Wendy, mam prośbę, pomogłabyś mi z ufarbowaniem włosów? Jasne. Dzięki. A wysły ci już? Tak, właśnie ten ręcznikiem wcześniej sobie wysuszyłem. A to ręcznikiem to tak niedokładnie. Ale jak już masz suche, to mogę ci położyć. Siadaj. Siadam na krześle. Wendy idzie do kuchni po jakąś miskę. Zaczyna rozrabiać w niej farbę. No i jak już jest wszystko przygotowane, to zaczynam ją kłaść Nikicie. Ale w żadnym stopniu to nie jest profesjonalne. Wendy wręcz bawi się przy tym, jak takie dziecko, które dostało farbki i zaczyna rysować po płótnie. To wygląda, jakby ruchy Wendy wyglądają bardzo podobnie. Możesz do mnie mówić, przecież ust ci nie farbuje. Nie chcę cię rozproszyć. Nie, co ty. Bawiłam się tyle razy na moich lalkach fryzjera, że nic mnie nie rozproszy. A poza lalkami to farbowałaś kiedyś? Raczej nie. Znaczy, chyba raz mojego brata, ale... A kto ci włosy zafarbował? No, muszę powiedzieć, że spektakularnie. Mi fryzjer. A, w ten sposób. No pewnie prościej. Znacznie. Nie wierzę, że tej samej nocy zabiłem swojego dziadka i teraz przyjaciółka farbuje mi włosy. To dosyć abstrakcyjne, jeżeli mnie zapytasz. Muszę cię ostrzec. Moje lalki kończyły często łyse, więc mam nadzieję, że ci nie przeszkodzi. Nikita tak śmieje się nerwowo. Absolutnie. Ale postaram się jak mogę. Lubiłaś bawić się lalkami? Bierze ci kolejne pasma włosów. No, jak byłam dzieckiem, to trochę tak. Niektórych rzeczy się wyrasta, prawda? Nie wiem, znowu farbuję włosy, więc chyba nie. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło w karierze Wendy. Między innymi. Znaczy, mniej więcej, no. Zgodzę się. Miejmy nadzieję, że łysość już nie zatoczy koła. Jak było w sumie... No bo ty się urodziłeś w Polsce, czy... Nie. Urodziłem się już w Polsce. Rodzice poczuli się bezpieczni, jak przekroczyli granicę. Rozumiem. Domyślam się, że nie odwiedzałeś swoich rodzinnych stron. Nie. Z rodzicami byłyby problemy, gdyby przekroczyli granicę. Jak mi opowiadali, to się nie mieści w cywilizowanej głowie, jak mocny rząd może być. Opowiadaj. Władza, to mi ten dziadek właśnie powiedział, że dla niego spokrewnienie to jest właśnie władza. I myślę, że w Białorusi dla ludzi będących u tej władzy chcą jeszcze więcej. Tak samo jak my cały czas chcemy więcej. Mała. A jeśli jesteś już teraz u władzy, a chcesz więcej władzy, okazuje się, że zawsze się znajdzie sposób, żeby jeszcze bardziej podporządkować osoby pod sobą. To jest coś, co chciałem zlikwidować przez długi czas. Czyli ten niekończący się wyścig coraz większego zacieśniania się koła władzy, wjęcie obroży i danie nam smyczy w ręce do naszego własnego losu. Ale to jest łatwe do powiedzenia, a do zrobienia cały czas się piętrzą problemy. A dlaczego? Dlatego, że ci, którzy już są u władzy,
uwielbiają trzymać innych za obroże. A wiesz w sumie, że ja też nie do końca jestem Polką? Nie wiedziałem. To już wiesz. A jeśli można, z jakiego kraju? Norwegia, A, a dokładniej Bergen. Chociaż częściej niż w Bergen bywałam w Trondheimie, ze względu na to, że tam mieszkają moi dziadkowie. Znaczy, tam się przeprowadzili w sumie. Matka jest z Polski. dobre masz wspomnienia z Norwegii? Tak, lubiłam tam jeździć na wakacje. Było zimno. Chociaż nie zawsze. I dobre ryby mieli. No właśnie. Cieszę się, że masz dobre wspomnienia z kraju. Nie bywałam tam często, jak mówię, tylko na wakacje. Też rzadko. Moi rodzice bardziej podróżowali po Polsce, szukając swojego miejsca, do którego mogliby należeć. No, skończyliśmy w Warszawie. No, w Warszawie jest najwięcej miejsca do znalezienia sobie miejsca. Tak mi się jakoś powiedział. Coś w tym jest, chociaż muszę przyznać, to miasto najmniej mi się podobało z miejsc, w których jakby żyliśmy. A które najbardziej? Kraków? Wrocław? W Warszawie osiedliliśmy się na dłużej i nie wygląda na to, żeby chcieli stąd wyjeżdżać. Wydają się szczęśliwi. To chyba najważniejsze, prawda? Ty już wyfrunęłaś z gniazda, więc mogłabyś wrócić do Opola. No gdyby nie to wszystko. Może kiedyś. A ty masz jakieś miejsce, w którym chciałbyś się osadzić poza Warszawą? Ja bym chciał być zawsze... Troszkę myślę odwrotnie. Nie chcę być w jakimś określonym miejscu, tylko chcę być zawsze z określonymi ludźmi. Rozumiem. I dopóki oni nie zmieniają swojego miejsca, moje serce jest związane z nimi. Ciekawe, gdzie się Gabriel osadzi. Może zostawi nam jakiś list. Mieliśmy się przecież jakoś kontaktować. Mam nadzieję. Wysyłałaś kiedyś list? Kiedyś na wakacjach z Norwegii wysłałam do samej siebie pocztówkę. Co było dosyć frajerskim ruchem, bo nie miałam przyjaciół, ale najmniej napisałam do siebie z przyszłości. Wendy, masz wizję. Jakby wywracam oczami i trochę zastygam we włosach Nikity. Znowu masz 12 lat. Siedzisz w ławce i nagle nauczyciel nie ma twarzy. Wszystkie dzieci nie mają twarzy. Woła cię do tablicy, żebyś rozwiązała bardzo skomplikowane równanie. Na tablicy nie znajdują się litery czy też numery, tylko hieroglify. Co robisz? A proszę pana, czuję się dosyć nieprzygotowana. Czy mogę, nie wiem, iść do łazienki? Postać bez twarzy odpowiada ci mum, 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 mum. Nie rozumiem. Czy może pan powtórzyć? Mum, mum, mum. Próbuję rozwiązać zadanie na tablicy. Co rysujesz? Rysuję uśmiechnięte buźki, jakieś kwiatki, domek, rzekę. Nikita, widzisz, że Wendy jakby mazała po powietrzu, jakby trzymała kredę. Wracam się do niej. Widzę, że to jest ten moment. Dlatego jakby miała się przewrócić albo zacząć tą farbą mazać po ścianie, którą miała całe ręce, wtedy bym ją powstrzymał. Ale jak na razie tak w powietrzu, to wyczekuję tylko momentu, aż się przewróci, wtedy żebym mógł ją złapać, żeby nic się jej nie stało. Jasno. Zaczynam rysować piramidy i jakieś... próbuję narysować sfinksa. Zaczerpujesz po to, żeby wziąć kolejną kredę, bo ta się skończyła i patrzysz na swoje ręce i są całe białe. Wizja się kończy, ty masz ręce znowu we włosach Nikity. Tylko w porządku, Wendy? Widzę, że miałaś znowu ten... Jak w ogóle chciałabyś, żeby to nazywać? Bo atak to brzmi trochę dziwnie. Wizję.
Okej. Czujesz, Miałem że wizję. tak, ze względu na to, że jestem osobą oświeconą. E, jakby, miałam 12 lat. Tak? No i siedziałam w ławce przed nauczycielem bez twarzy i przed dziećmi bez twarzy. A na tablicy były hieroglify. I chyba chciał, żebym to rozwiązała, ale nie wiedziałam jakby jak. Wydawało się super trudne, więc zaczęłam po prostu rysować. No i tak. Chyba skończyłam ci włosy. Klepię ci po głowie. Dziękuję bardzo. Wendy wstaje. Biorę tą miskę. Posprzątam. Nie wyglądasz na łysego. Rzeczywiście, włosy cały czas są. Choć muszę ci powiedzieć, że Posiedzisz teraz chwilę z tą farbą, a potem możesz ją zmyć. zimny dreszczyk mnie wziął, kiedy usłyszałem o tych lalkach. Dobra, daj spokój. Przecież nie wzięłam nożyczek do rąk. A mogłabym. Właśnie tego bałem się najbardziej, że możesz to zrobić bez nożyczek. Nie wykonywałeś gwałtownych ruchów w przeciwieństwie do lalek, więc idę sprawdzić, co z moimi ubraniami. A ja sprzątam po farbowaniu, czyli tą miskę, wyrzucam do odpowiednich pojemników opakowania po farbie. Właśnie, Wendy, jak będziesz miała chwilę, to pójdź proszę na strych. Muszę coś ci oddać. Okej, ale zanim to zrobisz. Przepraszam, to kwestia bezpieczeństwa. I nachylam się nad jego uchem, po czym chciałabym zmienić pewne wspomnienia Nikity. Jakby wymazuję całą pamięć na temat mojego rodzeństwa. A tak, żeby Nikita myślał, że jestem jedynaczką. Nie do końca wie coś na temat mojej rodziny. A to, co już powiedziałaś mi dzisiaj, w sensie o Norwegii i tym. Myślę, że możesz pamiętać tyle, że po prostu jestem z Norwegii, ale nie bardzo wiesz historię. Pamiętasz, że Wendy jeździła tam na wakacje i że stamtąd może pochodzić, ale nie wiesz, że to ojciec Wendy jest Norwegiem. Nie wiesz, że jej matka jest Polką, więc nie wiesz, od których. Jakby myślisz, że po prostu oboje rodziców są z Norwegii. Mhm. Nie wiesz, że mój ojciec pracuje w szpitalu. Nie pamiętasz, żebyś kiedykolwiek spotkał kogokolwiek z jej rodziny. Sprawdźmy twój głód. Będę potrzebował od ciebie manipulację plus dominację przeciwko Nikity, inteligencji oraz determinacji. Okej. Wendy 6 sukcesów, Nikita 2 sukcesy. Więc ewidentnie wymazujesz mu wspomnienia o swoim bracie, rodzinie. Malujesz nowe. Niczym po białej kartce malowałeś zupełnie inny obraz. Twoje tajemnice są bezpieczne. Nauczyłaś się już, co może się dziać. Wiesz, jak bronić swoich bliskich przed spokrewieństwem. Kwestia bezpieczeństwa? Co masz na myśli? Co? Nie mówiłaś czegoś? Nie. Znaczy, odnośnie kwestii bezpieczeństwa, to chodziło mi jakby o to, że uważam, że powinniśmy być bardziej ostrożni z tym, co robimy i No tak, oczywiście. no. Nie no, w ogóle. Ostatnie nasze doświadczenia. Nie no, ostatnie doświadczenia były faktycznie ciężkie, dlatego po prostu chciałabym, żebyśmy zachowali bezpieczeństwo. Jasne. A ja muszę coś ci oddać. Okej, dobra. Idziemy na strych. Tam widzisz, że mam swój materac przytargany, na którym śpię zwykle. Jest zakurzony masakrycznie. Nie kłopotałem się za bardzo częstym odkurzaniem na górze, zwłaszcza, że tam nie ma prądu na górze. Na tym strychu.
jest tylko ocieplony i za pudeł pełnych płyt CD z muzyką jakąś kupioną na bazarach, jakąś taką taniochą, totalną, wyciągam srebrną walizeczkę. Otrzypuję z niej kurz i wręczam Wendy. Nie przyjmuję na razie. Nikita. Wendy tak chowa ręce za plecy, jak chcesz jej wręczyć. Nikita, czy uważasz, że to jest dobry pomysł, żebym miała go w momencie, w którym nie mam domu? I nie mam gdzie go trzymać? Jakby chętnie bym go przyjęła, ale Odkładam go więc i tak mówię jeszcze, będąc tyłem, jak coś czeka na ciebie. okej, zgłoszę się po niego, jak będzie odpowiednia chwila, ale na razie nie mam nawet gdzie go przechować. Moje 2 noże zostawiłam u znajomego, więc Ja też chwilę Kmera mi pokazuje swój Ciletto. to akurat powinieneś trzymać przy sobie, na wszelki wypadek. Zawsze się przydaje. Ale co do pistoletu, powinieneś go ukryć, to na pewno. I no wiesz, jakby przyjdę po niego, tylko po prostu teraz Jasne. jestem bezdomna i znalezienie przy mnie pistoletu wcale by mi nie pomogło. Poza tym pamiętaj, że dopiero co uciekłam z jakiegoś randomowego psychiatryka. Masz rację. To musi być niesamowicie problematyczne być uciekinierką i Jest. rodzice się dowiedzieli chwilę po tym, ich poinformowali z tego psychiatryka. Pewnie tak. No, więc tak. Dobrze, no to proponuję, żebyśmy już się położyli. Mogę przynieść ci kolejny materac albo po prostu ten. Okej. Swoje ubrania na razie zostawię w suszarce, jeśli pozwolisz. Jasne, nie ma problemu. Czy Okej. śpisz w szlafroku? Możesz mi dać chociaż bluzę, jak masz. Weź, to chodźmy, wybierzemy ci jakąś. No i schodzimy na dół i Okej. w szafie Nikity jest ogromna kolekcja bluz, przeróżnych bluz. W sensie z kapturem, takich różnych. Po prostu widać, że Nikita ma... Czy masz jakąś dziwną bluzę na zasadzie, nie wiem, z jakimś kaczorem Daffim albo z, nie wiem, jakąś najdziwniejszą? Z kotem w kosmosie, cokolwiek. W tej szafie są głównie bluzy i rzeczy domowe. Moje garnitury są w garderobie, na której wiszą na... A tutaj myślę, że najdziwniejsza bluza biegnące zebry, które są w takich parach i patrzą się na siebie z takim serduszkiem. Nigdy w życiu jej nie założyłem, ale była na tyle dziwna, że... Biorę ją. Skoczę szybko do łazienki. Jasne. A w sumie masz jakieś dresy może? Dresy? No to muszę sprawdzić. Patrzę i widzisz, że wyciąga takie dresy, takie zwykłe, czarne, bardzo, bardzo szerokie. Mogą takie być? A masz mniejsze? Nie bardzo. Dobra, W domu niech chodzę będą. tylko w tych... No dobra, to zwiąż mocno sznurkiem. Tak zrobię. No i Wendy idzie do łazienki z tymi ubraniami, ściąga z siebie szlafrok, zakłada bluzę na swoje nagie ciało, dresy, trzyma je z boku, w drugiej ręce trzyma szlafrok i idzie poszukać jakiejś agrafki albo czegoś. Tylko już dosyć takim pospiesznym krokiem, bo chce się kłaść spać. Dobrze. Wszystko jest znalezione. Idziecie odpocząć. Poczekać na kolejne nadejście mroku. Dobrze. Nikita, poszedłeś w stronę oczywiście portu praskiego. To jest taki kwerek. Widzisz parę osób biegających sobie po tym małym parku. Jest tutaj ciemno, mało jest latarni, jest dosyć dyskretnie. Akurat biegnie dziewczyna w różowym takim ubraniu do biegania, takim polarze, cieplających butach.
I jakby jest na tyle ciemno pomiędzy latarniami, że byłoby dyskretnie, gdybym ją zatrzymał i aktywuję więc zachwyt. I się obraca w twoją stronę. Chodzę. Trochę wolniej biegnie. Dzień dobry, co za piękny wieczór. Dobry wieczór. A jest jeszcze piękniejszy, bo spotkałem panią. O, dziękuję bardzo. Rzuć proszę na charyzmę oraz etykietę może. Ale oczywiście Tak. zachwyt. Tak, wiem, że masz zachwyt. Dobrze. Ja zawsze chcę upewnić tego. To jest zachwycające. Co tu się podziało? Będą 4 sukcesy. 4. Z tą bardzo zainteresowana. Uprawiam sobie drogę fryzurę. Naprawdę nie często spaceruję po tym parku, a rzadko się zdarza, że trafię na takie spotkanie. Nie wiem, co powiedzieć. Ale wiem, co powiedzieć Wendy. Wendy, zauważysz jakiś ruch pomiędzy niezbyt gęstymi drzewami? Rzućcie proszę na spryt oraz spostrzegawczość. 4 sukcesy. Okej, zauważasz ewidentnie kogoś przyczajonego, ale nie przyczajonego jak człowiek. Bardziej przyczajonego jak spokrewniony. Ma długie, kołtunowate włosy kręcone. Chowa się za drzewami. Obserwuje Nikita. Idę w stronę tej osoby. Próbuję się zakraść. Ale jesteś widoczna. Wiem, ale Okej. Nikito, kontynuuj. Nie musi pani mieć nic mówić. Pani milczy tak pięknie. Zbliżam się bliżej. i ja w tym czasie wyciszam dodatkowo swoje kroki. Ale nie znikam. Cały czas troszeczkę się zbliżam cały czas i w końcu ujmuję. Próbuję ująć ją za rękę. Mam nadzieję, że to początek czegoś wspaniałego. I nachylam się, teraz już nie zbliżam, tylko nachylam się nad jej szyją i chcę się napić. Ile? 2 litry. Dobrze, pijesz. W tym momencie istota przeskakuje z drzewa na drzewo, na kolejne drzewo, znacznie szybciej niż ty, Wendy, się poruszasz. Puszczasz tą dziewczynę? W sensie, no jakby nie tak, żeby upadła. Wiem, o co chodzi. Okej, tak. On wyskakuje koło ciebie. Warczy na ciebie. Jest dziki. Dosyć brudny. To mój teren! Kurwa. Sorry. Przepraszam, sorry. Wąt stąd! Już idę. Przepraszam. Jestem... Wypierdalaj już! A mogę, z kim mam przyjemność? Twoim starym wypierdalaj. Odwracam się i idę. No, podkul ogon. Śmietniku. Niki tak zgrzyta zębami, ale nie odwraca się. Respektuje nową informację, czyli że dziwne istoty mogą mieć swoje tereny. A rzuć proszę na opanowanie oraz determinację. Będą 3 sukcesy. 3 sukcesy. Z zaciśniętymi zębami udaje ci się odejść, ale jak go spotkasz, to może któregoś dnia się z nim rozmówisz. Zapamiętasz tą twarz. Właśnie, zapamiętuję tą twarz. Idę w stronę Nikity.
Jakiś gość cię obserwował. Ten sam, który mi wyskoczył przed twarz? Tak. Zauważyłem. Próbowałam go zajść od tyłu, ale był szybszy. Nikita, odpisałeś sobie 3 kości głodu, kiedy powinieneś 2. Rzeczywiście. Pomyłka moja. Przepraszam. Ale czuję się znacznie lepiej. Fantastycznie. Nikita, zapytaj się może kogoś, gdzie jest ta impreza. Właściwie to najpierw patrzę, czy ten typek se poszedł. Tak. Odszedł w dalszą część parku. Dziewczyna nadal leży. Bardzo szybko chciałbym do niej podejść i zalizać rany. Okej. Dobrze. Tylko po to, żeby podejść, pozalizać i pójść. Mam nadzieję, że już tamten typek się nie wkurzy za to, że kryje jego teren. Udało się bez problemów? Tak. Okej, dobra. Boisz się troszeczkę, że może przykicać z powrotem. Właśnie wyglądał jak... on tak poruszał się bardziej jak taki zając? Jak to wyglądało jego poruszanie się? Kurczę, to troszeczkę było jak taka duży goryl po prostu, bym powiedział. I też tak właśnie siedział właśnie, jak ze mną rozmawiał, to on tak właśnie siedział, czy też stał? Miał takie długie ręce. Był taki dosyć napakowany, jak mówię. To w ogóle pusty typek. Tak zwracam się już do Wendy. Nie mam pojęcia, wyglądał jak mieszanka Gangrela i Nosferatu. Gangrela, Nosferatu. Już Nikita musiał chwilę po prostu pomyśleć nad tym, o czym mówisz, że nie jest za bardzo rozeznany w tych sprawach. Okej, odejdźmy stąd trochę i tak jak mówię, powinniśmy zadzwonić. No dobra. Dzwonisz do Mikiego, czy ja do Gillego? Nie, Gillego my już rozmawialiśmy, parę się w głowę. Zadzwoń do kogoś, może kto jest w anarchistach? Mam numer do Petera? To się pyta narratora. Tak, na telefonie Camarilli. Większość twoich kontaktów była na telefonie Camarilli. Będę musiał odnowić Do numery. twoich znajomych ludzkich masz wszystkie kontakty, ale do większości spokrewnionych nie masz. Wendy, no będę musiał odnowić kontakty, bo... Chociaż możemy zrobić jedną rzecz. Wiesz, że Peter lubił sobie przesiadywać w jednym miejscu szczególnym dla niego. Poproszę cię o rzut na inteligencję i postrzegawczość, powiedzmy. 2 sukcesy. Ale wystarczą. Wiesz coś o jakimś... To się nazywało Red Room? Mi świta po głowie. Coś taka sala prób. Z angielskiego, tak pstrykam palcami. Czerwona sala? Red, jak było, Wendy, jak było po angielsku? Wiesz, że to nie było pisane jak room, w sensie pomieszczenie, pokój, tylko room jak room do picia. Ale tak Nikicie się skojarzyło tak z tym roomem, więc na razie tak próbuję tak skojarzeniowo by skojarzyć. Wendy, jak było po angielsku pokój? Jak był pokój po angielsku? Red Room? Room, jak ten do picia. Red room, to tam pewna osoba, którą chyba ty też chciałaś poznać. Czasem tak przesiaduje. A możemy spróbować. Tylko nie wiem co powiem. Jeżeli to osoba, o której myślę, oczywiście. Uśmiecham się do Wendy. Słyszysz dużą ekscytację w głosie Wendy. Uśmiecha się. Nikita trochę czuje, że to on sprawił tą radość, że się podzielił tą informacją. Też się cieszy. Sprawdziłabyś na telefonie może? Albo może ja sprawdzę na swoim starym telefonie. Wpisuję w internet Red Room. Dobrze.
Masz coś na temat tego, że Red Room jest zamknięty od jakiegoś czasu. Natomiast widzisz, że ostatni adres do tego miejsca to była Grochowska 316 przez 320. Salę prób, studio I potrzebuję nagrań powtórzenia tego oraz wynajem busa. Czego powtórzenia? adresu. Jeszcze raz. Grochowska 316 przez 320. 316 przez... 320. Dobrze. Mam zapisane. To na Grochowskiej. Autobusem chyba powinniśmy dojechać. Jeszcze chyba nocne nie kursują. I żeby dać wam świadomość, gdzie to jest położone, moi drodzy, to jest dosłownie naprzeciwko, za oczywiście jeziorkiem i od głównej ulicy, od przystani, więc bardzo blisko tego miejsca. I to nawet tak bardzo blisko, więc Tak. idealnie. I wy byliście, moi drodzy, w sumie niedaleko Seven Clubu. Chociaż nie tak strasznie. Jeżeli chcecie iść przykładowo już pieszo, no to wam zajmie z 20 minut. Możemy podejść pieszo. Wasze bilety się skończyły. Żeby wam powiedzieć, która jest godzina, bo może to was zainteresuje, jest godzina 19:40. To co, idziecie? Idziemy. Trochę Nikita tak rzuca takie ukradkowe spojrzenia na Wendy, jak w jakim jest stanie emocjonalnym. Widzisz, że Wendy sobie podśpiewuje pod nosem piosenkę Typo Negative, czyli zespołu Petera Steela. No Nikita się zdecydowanie też cieszy, że Wendy się cieszy i że skoro nam to zajmie 20 minut, to myślę, że w ciszy jednak przychodzimy po prostu. My girlfriend, she's too nice. She looks like you. Dochodzicie, moi drodzy, przed tą salę prób. Nie wygląda jak sala prób z tego miejsca, zdecydowanie. Ze względu na to, że jedyne co wam się jawi, to zniszczony wysoki budynek. Budynek jest odrapany z tynku. Dodatkowo w jego okolicy jest sporo gruzu, zniszczonego drewna, które nie nada się już na nic poza spaleniem pewnie tego. Ciężko powiedzieć, czy jest tutaj cokolwiek, co by dawało znać, że to jest gdzieś sala prób, bo przed tym budynkiem znajdują się zamknięte drzwi z napisem uwaga, grozi zawaleniem. I jest ogólnie rzecz biorąc daszek zrobiony, drewniany, jeżeli by piesi chcieli przejść, bo ten budynek, no cóż, w niektórych miejscach szyb brakuje, niektóre szyby są pozostawiane po prostu płytowymi deskami, wiele z nich jest powybijanych. Na pewno to miejsce wyglądało ładniej sporo lat temu. Wygląda jak taki hangar, troszeczkę magazyn i ma, moi drodzy, 5 pięter i na górze widać jakiś daszek, więc... Ja rozumiem, że ten budynek jest ogrodzony w jakiś sposób, żeby po prostu nie dało się wejść do niego? Po części, wiesz, po części. Albo jakbyśmy chcieli wejść, to musielibyśmy przeskoczyć przez jakieś ogrodzenie, czy... Nie, tutaj od ulicy da się wejść, tylko nie wiem co, możesz wejść szybą, albo możesz wejść, po prostu przesunąć którąś z tych płyt takich wiórowych. Rozumiem. Nie ma tu nikogo. Ale byłem tu kiedyś, prawda? Nie byłeś, per se. A, nie byłem. Okay. To Wendy to chyba tutaj. Nie wygląda bezpiecznie. Idziemy? Dobra reakcja, podoba mi się, Wendy. Wchodzimy, jasne. I wchodzimy.
Słychać muzykę roznoszącą się echem troszeczkę tego miejsca. Szukamy źródła dźwięku. Wendy jest tak szczęśliwa jak nigdy. Słychać po wibracjach i po całym dźwięku roznoszących się po klatkach schodowych. Ogólnie rzecz biorąc bardzo surowe miejsce pod względem takim, że na parterze tutaj nie ma nic. Są tylko gołe ściany, wiesz, surowy beton, śmiecie, butelki, siatki, reklamówki. Gówno tu jest tak naprawdę. Na pewno coś się dzieje wyżej. Wyżej jak wchodzicie jest trochę podobnie. Jeszcze wyżej jest tak samo. Jeszcze wyżej tak samo. No i w końcu 5. piętro, gdzie tutaj już akurat okna były w lepszym stanie, zakratowane. Słyszysz muzykę i widzisz pseudo uszczelnione drzwi, to znaczy nie domykają się, przez co ten dźwięk się roznosi. Ale Peter na pewno nie jest sam. Chyba że w międzyczasie potrafi grać na 3 instrumentach. Pewnie otwieram drzwi. No to widzisz nieznanego ci jegomościa. Gość ma na sobie żołnierskie buty, spodnie moro, takie z kieszeniami po boku. Samego Petera, jak i gościa z paroma kolczykami w twarzy, czarnowłosego. A tamten wojskowy ma irokeza, takiego w sumie to brązowego, ale widać na jego włosach kolory troszeczkę zieleni. Ogro na czym? Ten z irokezem na perkusji, ten taki trochę w vibe'ie takiego, powiedzmy, Sabatonu, gra na gitarze elektrycznej, no i wiadomo Peter na basie. Czekam aż, żeby zobaczyli, że jestem w środku, ale czekam aż skończą. Delektuję się muzyką. Teraz słyszaną w pełnej... Strasznie głośna jest muzyka, więc musicie krzyczeć do siebie, jeżeli chcecie, musicie przekrzyczeć muzykę wręcz. Nie zamierzam nic mówić, ja po prostu... Ja też nie. Wendy, jakby mogła, to by się piętami po dupie klepała, że tak powiem. A teraz jak jest w pełnej klasie i uderza po prostu te basy w Nikitę, to on też super się cieszy. Jest super słuchać takich... Tam są takie wzmacniacze, że twojego wzrostu. Także wiesz, jak za każdym razem, jak on uderza w bas, to tam z sufitu się troszeczkę tynku sypie wręcz. O, skończyli. Cześć, Peter! Siema, Nikita. Łapię cię za grabę. Ja też robię z nim grabę. Boli. Boli, bo on jest o głowę jeszcze od ciebie wyższy. On ma ponad 2 metry wzrostu. Ale... już się z nimi tak witałem i wiem, że... Więc... O, jak miło cię widzieć. Ale nawalacie! Kozacko! Yeah. Świetnie. Cześć, Wendy. Bierze twoją rękę. Tak delikatnie. Dzień dobry. Tak podaję, bo oczywiście jestem oczarowana. Wszystko dobrze? Zna pan moje imię. Jak w najlepszym porządku, tak. Wendy jakby mogła, to by teraz zemdlała. Słuchajcie, nawalacie wspaniale. Tak, ostatnia końcówka. To już po prostu... O! Banan na twarzy się od razu robi. Ty nie sądziłam, że usłyszę tą piosenkę na żywo. Na nieżywo w zasadzie. No co tutaj szukacie? Widzę, że znaleźliście moją jamę. Słuchaj, mam dobre wieści. Dołączamy do anarchistów. Zajebiście, Nikita. Tak oficjalnie już. Bardzo dobry wybór. Też tak uważam. Czyli będziemy mogli się już wreszcie częściej spotykać. Teraz już tak oficjalnie. Gość z kolczykami, on też ma dłuższe włosy. Odchodzi do ciebie. Cześć.
Cześć, Nikita jestem. Ma kolczyk takiej podkowy w nosie, ma całe uszy. W każdym miejscu tak naprawdę uszu kolczyki. Fajne kolczyki. Chciałbyś jakiś? On to mówi do mnie? No tak. Super piercing masz, no kurczę. Też powinieneś mieć. No, zaczynam i tak sobie pstrykam w ten na wardze. Jestem Septum, miło cię poznać. Cała przyjemność po mojej stronie. A ty? Ja, Nikita Tarkowski. Nie widziałem was tutaj, kurwa, ani razu. No ja akurat dziś teraz to przyszedłem pierwszy raz. To jest Wendy. Wendy, chcesz kolczyk? Ja mam już dziurki, mam w wardze i mam w nosie i w uchu, ale Zawsze jest miejsce na nowe. cóż, to prawda. Podoba mi się to nastawienie. Świetnie, jesteś świetnym perkusistą. Dzięki. Ale bardziej lubię kolczyki robić, wiesz. Mam tutaj salon niedaleko, jakbyś chciał kolczyk. To prawdopodobnie wpadnę. Co zrobię kolczyk na pamiątkę. Kolczyki mogą opowiadać historię, co nie? Pewnie, że tak. Pewnie, że mogą. No, to fajnie, że jesteście w anarchach. Uśmiecha się. Tak. Ja też, Wendy też się tak patrzy się na... Dobre dzieciaki. Wendy się tak patrzy na niego maślanymi oczami, tak się uśmiecha bardzo od ucha do ucha i potakuje głową. Tamten jeden nadal sobie gra na gitarze. Jest w swoim żywiole. Może ma czas, żeby odpocząć w końcu. No, to kiedy zaprzysiężenie? No właśnie- szukamy miejsca, gdzie moglibyśmy... Się dowiedzieć. Tak. Może być tutaj. Co? Że tu, teraz? No co, czemu nie? Nie wiem, no myślałem, że to... Trzeba wszystkich jakoś zwołać, czy coś? Nie wiem, no kurczę. Nie, wszystkich nie zbierzemy. Szczególnie w tych czasach, bo jest pandemia i się pochorujemy od siebie. Żartowałem. Dobre. Pandemia nam nie straszna. To się odzywam do Syrenii, możemy tutaj. Chyba że wolicie gdzieś indziej. Tutaj wygląda super, nie? Andy. Tak. To tak, żeby wam zobrazować. Pomieszczenie jest naprawdę duże i jest przedzielone ścianą taką z jakiegoś słabego materiału zdecydowanie, bo nie wygłusza tego miejsca ani trochę. Jest tutaj 4 basy, 2 sety perkusji, 6 gitar, 2 akustyczne, są jakieś bongosy, ogólnie rzecz biorąc duża ilość instrumentów. Jest taka budka zrobiona w sumie z też płyty wiórowej, niby do nagrywania wokali z mikrofonem w środku. Tu jest trochę rzeczy, kable walają się po ziemi, po tym betonie, chociaż pod perkusją znajduje się taki typowy turecki dywanik, bo to zawsze perkusję trzeba wyciszyć. Jestem w niebie. Parę talerzy od perkusji. Mogę? Wskazuję na gitarę elektryczną. No, I- trzymaj kostkę. Podaję ci taką malutką kostkę swoimi wielkimi rękami. Biorę. Kostka z czachą taka. Biorę i jakby próbuję się... Podłączasz się z gitarą? To też się podłącza. No to podłączasz się do wolnego wzmacniacza. Tak, i próbuję się z nim dostroić i jakby grać z nim. Okej. Dobrze. Moi drodzy, 17 rozdziałów zabrało nam po to, żeby rzucić w końcu na występy. Zatem twoja zręczność oraz twoje występy, twoja specjalizacja, czyli gitara również się pasowuje. Przerzucę sobie. Przerzucę sobie. Dobra. Mogę 2? Prawda? Możesz jedną tylko niestety. Okej, to sobie przerzucę jedną. O, idealnie. Dobrze. 5 sukcesów. Wchodzisz automatycznie, idealnie w rytm z nimi wszystkimi. Jesteś zaskoczony, Nikita. Jak Wendy nie wykazywała umiejętności do zbyt wielu rzeczy, nie chwaliła się, nie robiła nic, tak teraz jest w swoim żywiole. Yeah! Wendy jest już w innym świecie. Po prostu gra z nimi. Spełnia się jej marzenie. Nikita, ty też byś nauczył się na jakimś instrumencie. Może na klawiszach, bo brakuje.
No, mogę spróbować, ale to może nie dzisiaj, usłapiemy się jakoś. Masz paręset lat na naukę. To co, mam zwoływać ludzi? Skoro można, no to jasne. O, zajebiście. Nie, świetnie, stary. Kurwa, zajebiście gra, nie? Tak mówię do Petera, wskazując kciukiem na tym. On też cały czas w międzyczasie gra trochę ciszej, ale ten... No... Dobrze, wiosłuje. Ja tak kiwam się po prostu w rytmie wszystkich po prostu grających na tej gitarze i ja po prostu w tym momencie obudza się w Nikicie to pragnienie, żeby też kiedyś zagrać. I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy. Ale Peter na chwilę zostawia swój ogromny, długi bas. Jest dłuższy niż większość standardowych basów. Wychodzi, łapie za telefon, rozmawia, krzyczy tam na klatce schodowej. Tak, tak, będzie w budynku, w Red Roomie, na górze. Przygotujcie się, no. Ja na chwilę przestaję, podaję Nikicie swój telefon. Albo nie, przestaję na chwilę, piszę SMS-a Mikiemu. Na to wygląda, że będzie jakieś pasowanie na to, że jestem pełnoprawnym A. Padniesz? I wracam do grania. Dostajesz odpowiedź, spoko, gdzie? Wysyłam mu po prostu ulicę. Okej. Za ile? Na razie bez odpowiedzi. Dobra. Peter wrócił, złapał za bas, dżemują sobie. Za ile to wszystko będzie? Nie wiem, jak się zbierzemy. To znowu przestaję, odpisuję Mikiemu. Jak się zbierzemy? O wschodzie słońca się spotkamy. O kurna! Metalowo. Żartuję. Kurwa. W każdym razie znowu przestaję, piszę mu, jak się zbierzemy, ja już jestem na miejscu i wracam do grania. Wendy ponownie jest w swoim żywiole, jest w zupełnie innym świecie, jest bardzo szczęśliwa. Jest jakby odkąd umarła, nigdy nie była szczęśliwsza. Nikicie już się rozwaliła fryzura od tego potrząsania głową po prostu w rytm muzyki. To się po prostu już włosy w każdym kierunku. Może się nauczy śpiewać. Pytanie mechaniczne. Wendy, ty masz maksymalnie 4 punkty siły woli. Tak. Myślę, że możesz go sobie tym razem przywrócić, więc wracasz do 5 punktów siły woli, no bo twoje pragnienie się spełnia. Z drugiej strony twoja ambicja też może się spełnić dzisiaj. Może. Zobaczymy. Pojawia się parę osób. Niektóre się cieszą. Why? Nie. Elektryczność wysiadła chyba w budynku. Kurwa, nie! Wszystko zrobiło się ciemne. Cholerstwo. Czekajcie, idę sprawdzić agregat. Coś tam kopię w niego. Trzymaj się nim. Cholera. Nie macie może agregatu. Nie. Sorry, zostawiłem w drugich kieszeniach, w drugich spodniach. Okej. Prądzie, dzięki mojej mocy krwi, powróć. Wracaj, prądzie, dzięki mojej mocy krwi. Ja, dziecię Kaina, przywołuję moc muzyki. Cholera, nie działa. Czekajcie, spróbuję od tyłu. O, działa. Kurwa! Czyli to też potrafisz! Yeah! Yeah. That's what I like. Wendy z powrotem się wstrzela. Dobrze. Moi drodzy, parę osób postronnych, znaczy zwołanych, że tak powiem, zbliża się. Wchodzi syrena, staje w drzwiach, opiera się, uśmiecha się razem z husarzem. Przychodzi również Mikołaj, Mieczysław, jakiś starszy gościu z długą brodą splecioną. Kojarzycie go? Nikita, ty go pamiętasz? Ale kurna, skąd?
Rzuć proszę na inteligencję oraz spostrzegawczość. Bo mogło ci uciec, bo to było dawno, było zamieszanie. No domyślam się, że... Dwa. sukcesy. 2 wystarczy, myślę, bo to nie było tak. Kojarzysz, że ten gość był w jamie zła i miał węża. O! Mniejsza o niego, ma okulary z czarnymi oprawkami, długą, siwą brodę, średniego wzrostu. Przypomina trochę z wyglądu takiego Dumbledora, ale jego włosy są bardziej szare niż Dumbledora. I jest troszeczkę bardziej pulchny z twarzy. Jakieś koraliki, jakieś tam ornamenty. Jest jak najbardziej, wygląda europejsko. Nic takiego w jego samej twarzy nie ma orientalnego, natomiast posiada jakieś takie kamizelki z takimi motywami troszeczkę, wiesz, egipskimi, a zarazem powiedziałbym afrykańskimi. Widzisz również żółtego smoka i Vitaliego. Parę osób jest. Nam się próbował zakraść Gili, ale w końcu na kogoś wpadł, więc się zrobił widoczny. Parę osób na niego spojrzało, przewinęło oczami, on się uśmiał. Gili, jak podchodzę do niego. Gili, zobacz jak Wendy na... Dobrze, moi drodzy, chodźcie, zbieramy się na górze. Tak idąc już na górę, tak staram się trochę wyrównać krok z Gilim. Żałuj, że nie widziałeś tego całego. Wendy tak napierdala w w gitarę. Stary. To jest niesamowite. Wendy z niechęcią odstawia gitarę. Jeszcze po ciebie wrócę. Po czym idę wraz z resztą. Dobrze, moi drodzy. Wszyscy zbierają się na dachu budynku. Każdy... Tak na oko jest 10 osób pewnie. Wszyscy spokrewnieni ci. Tak samo te 3 osoby, które grały, są na górze. Zebrali się dosyć. Otaczają was. Każdy się jakoś tam rozstawił w miarę swojej ochoty po prostu. Na górze, no co jest, papa. Czyli to, czym się po prostu dach kładzie. Jakieś tam pozostałości po wentylacji. Zrujnowane to wszystko, no ale jest daszek. Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, ponieważ mamy nowe osoby, które chciałyby do nas dołączyć. Parę osób się uśmiecha, niektórzy... Żółty smok nie jest zainteresowany absolutnie, ma to w dupie. Chyba jest tutaj tylko reprezentacyjnie. Peter się uśmiecha, husarz... Wydaje się być zadowolony z waszego wyboru. Miki wpada przez drzwi. Nie wie, co się dzieje. Zebrali się wszyscy. Pali głupa, że nie wie, o co chodzi. Staje za kimś. Wendy się podśmiechuje, widząc to. Ja jestem ciekawy reakcji tego gościa z brodą, którego opisałeś. On wygląda na takiego zadowolonego bardziej, czy... Ma taki mądry wzrok. Rozumiem. Bardzo mądry. Zainteresowany. Zainteresowany to jest dobre słowo. Nie powiedziałbym pozytywnie, negatywnie, po prostu zainteresowany całym wydarzeniem. Mikołaj się do niego zbliża. Wita się z nim. Zna go. Moi drodzy, skupmy się. Zebraliśmy się tutaj ze względu na to, że ta dwójka chce do nas dołączyć. Więc, żeby nie było potem niedomówień czy czegokolwiek, stwierdziłam, że zrobimy to troszeczkę oficjalniej. Zatem tak, powiem wam, jakie mamy prawa u nas. Kiwam głową. To jest ogólno u nas przestrzegane. Nie jesteśmy jak Camarilla, co pewnie zdążyliście już zauważyć podczas waszych eskapad. Więc opowiem wam. Jeżeli będziecie mieli pytania, odpowiem na nie.
Moi drodzy, jako pierwszą rzecz ważną i istotną jest to, że nie wchodzimy w konflikty z Camarillą. Parę osób się podśmiechuje, zaczyna sobie coś opowiadać w międzyczasie, jakieś tam stare zatargi, przeżycia. Tyrena kontynuuje. Moi drodzy, ze względu na to, że mieliśmy w przeszłości parę błędów, których udało nam się teraz uniknąć, jesteśmy w sytuacji, w której mamy rozejm, nie skaczemy sobie do gardeł. Ostatni baron, który władał tymi miejscami, był zuchwały i chciał wewnętrznego konfliktu. Już tego nie ma. Jako ważną informację jest to, że macie informować o gulach, które tworzycie. Kiwam głową cały czas. Macie możliwość tworzenia ich, jednakże róbcie to z pomyślunkiem. Wendy? Wszystko rozumiem. Jak do tej pory nie zrobiłam żadnych guli. Ja też. Świetnie. Nie ukrywamy, jeżeli kogoś spokrewnimy. Macie możliwość spokrewniania. Jeżeli spokrewnicie kogoś, chcę mieć informację, dlaczego to zrobiliście. Nie jest wymagane pozwolenie, jak w Camarilli. Natomiast chcę o tym po prostu wiedzieć. Nie jesteście odpowiedzialni za osoby, których spokrewnicie. To są osoby, które mają własny rozum i nie będziecie pociągnięci do odpowiedzialności. Kiwam głową. Wendy również kiwa głową. Również nikogo jeszcze nie spokrewniłam. Ja daleko jestem od chęci spokrewnienia kogokolwiek. Dobrze, zatem będę kontynuować. Pomagamy sobie jako anarchiści, ale nie wymagamy od innych wplątywania się w personalne sprawy. Jeżeli ktoś z jakiegoś powodu kiedykolwiek nie chce brać udziału w tym, nie będzie postrzegany za zdrajcę, czy też osobę, która się wypięła. Każdy z nas próbuje przetrwać te noce. Każdy z nas ma inny styl trwania przez te noce. Każdy z nas zajmuje się zupełnie innymi pracami, obowiązkami i rzeczami. Szanujemy się. Jednakże jesteśmy społecznością, która jest blisko siebie, niezależnie od tego, z jakiego klanu jesteśmy. Więc trochę mruków, nie każdy jest zadowolony z tych słów, ale niektórzy są. Ten mężczyzna koło niekiego kiwa głową, potakująco zdecydowanie się zgadza z każdym prawem. Konflikty pomiędzy spokrewnionymi załatwiacie sami. Jest absolutny zakaz diabolizmu. Diabolizm, dla was pewnie nie wiecie, co to jest. Jest to sztuka pożywiania się na innym spokrewnionym i zabiciem go. Rozumiem. Nie okazujemy mocy przy śmiertelnikach. Najbardziej podstawowe prawo. To również jest jasne. Nikito? Najbardziej zrozumiałe i szanuję to. Musimy być ostrożni, zwłaszcza jak... Ostatnia kwestia. Każdy ma głos u nas. Niezależnie od klanu i niezależnie od pokolenia. I to są fundamentalne prawa anarchistów. Wszystko jest jasne. Nie mam obecnie żadnych pytań. Ja też nie mam. Wszystkie jest jasne i jak najbardziej uczciwe. Jeżeli jesteście w stanie, w którym wiecie, że napadniecie na kogokolwiek, macie prawo się odezwać do któregoś z nas.
jesteśmy w stanie zaopatrzyć was chociażby w krew w postaci chociażby worku. Nakłaniam do działania w ten sposób. Jesteśmy w XXI wieku, gdzie na każdym rogu mamy kamerę. W taksówkach mamy kamery. Każdy ma w kieszeni kamerę i dyktafon. Wszelkie próby, świadome czy nieświadome łamanie maskarady będzie karane. To jest normalne. Rozumiem. Jak sprawa wygląda z terenami? Czy Tereny są ogólnodostępne. Jednakże, tak jak ludzie, jeżeli ktoś jest nieproszony, to ktoś jest nieproszony. rozumiem? Rozumiem. To może być głupie pytanie, ale skąd będziemy wiedzieć, który teren jest dostępny, który nie? Nie rozumiem pytania. Spotkaliśmy osobę, która powiedziała nam, że jesteśmy na jego terenie i jakby nawet o tym nie wiedzieliśmy, więc chciałabym się dowiedzieć, jak uniknąć po prostu takich sytuacji w przyszłości. Jaka to była osoba? Właściwie ledwo przypomina człowieka, był owłosiony, troszeczkę przypominał małpę. To było w porcie. Miał takie długie ręce. Nic mi o tym nie wiadomo. Ale na pewno nie był częścią anarchów. A teraz otwieram szeroko usta. Czyli nie wiadomo nic o tym, żeby w porcie był jakiś spokrewniony, który sobie rezerwował to miejsce. Husar się odzywa. To co, mam szykować kołki? Powstrzymaj się od swojego entuzjazmu. Nie wydaje mi się, żebyśmy znali tą osobę. Rozumiem. Dodatkowa kwestia. Sprawa personalna, więc proszę rozejdźmy się na razie. Wszyscy kierują się wewnątrz budynku. Syrena zostaje tylko z wami. Jak? Ja odczuwam ogromną ulgę. Dalibyśmy wam jakąś plakietkę, order, ale nie ma. Nie ma absolutnie potrzeby. Uśmiecha się od ucha do ucha. Ja również się do niej uśmiecham. Ja też odwzajemniam uśmiech. Przysięgam pani moją lojalność. Przysięgam pani i anarchistom swoją lojalność. Spytam, tak luźno, co was skłoniło? Ja miałem znajomych po tej stronie rzeki. Ja właściwie też, poza tym bardziej byłam skłonna waszym poglądom, aniżeli poglądom Camarilli. I jedyne, co bardziej jakby było przeważające za Camarillą, to kwestia pracy i pieniędzy. Każdy tutaj ma swoje sposoby. Nieczęsto są to brudne metody. Nie ukrywam tego. Ale da się na czysto, czy... Każda osoba należąca do nas ma jakiś sposób. Nie chcę nic zdemaskować, ale przykładowo parę osób nieobecnych tutaj ma też kluby, ma bazarki, ma różne miejsca sportowe, a niektórzy po prostu kradną. A tak zapytam, bo nie wiem, czy pani widziała, czy nie, ale ja bym była bardziej w artystyczną stronę. Da się wyżyć z muzyki? Czy jakby, jak to robi Peter? Jak za życia. Trzeba coś wymyśleć. Nie znam się tak dobrze na muzyce, więc nie odpowiem na to. Jest jeszcze jedno pytanie do was. Tak? Mam obecnie 2 posady. Każde z was może objąć którejś z nich. Natomiast możemy się nad tym zastanowić. Obecnie potrzebuję emisariuszy. Na pewno.
by utrzymać pokój pomiędzy sektami i potrzebuje też nie do końca określonej nazwy. Nazwijmy to notariuszem na ten moment. Notariuszy? Co ma pani na myśli? Może złe określenie. Emisariusz polegałby na tym, że potrzebuje kogoś, kto w pokojowy sposób rozmawiałby z Camarillą. Taki mediator. Zgadza się. Natomiast jeżeli chodzi o notariusza, to bardziej na zasadzie chciałabym, ponieważ nasze szeregi rzadko się postrzega, wiem, że mogliście tak o sobie myśleć, ale rzadko postrzega się spokrewnionych jako neutralnych. Na ogół dzielimy mimo wszystko Camarilla anarchowia. Rzadko jest kwestia neutralnych osób. Więc uchodzicie za anarchów od dłuższego czasu niż myślicie. Po prostu w potocznej mowie. Chodzi o to, że potrzebuję osób, które mi zdadzą po prostu raport tego, czy ktoś nie dołączył do naszej strony, z jakiego klanu jest, co o nim jakąś powierzchowną wiadomo, jakieś dyscypliny, umiejętności, skąd jest. Taki spis po prostu naszej ludności spokrewnionych. Ale to byłoby bardziej w ramach szpiegowania ich, Nie. czy... Nie, po prostu. To nic nie zajmujemy się szpiegostwem. Mamy Dobrze. zakaz szpiegowania na Camarilli i utrzymujemy to. Dobrze. Rozumiem. Jeżeli mogłabym prosić, chciałabym chwilkę czasu nad, dosłownie parę dni nad zastanowieniem się, którą z tych prac moglibyśmy się zająć, lub może ja bym się zajęła jedną, a Nikita drugą, tylko jakby chciałabym o tym zastanowić się nad tym. Rozumiem. Jak najbardziej. Możemy o tym porozmawiać innym razem. Ale dziękujemy za bardzo szczodrą propozycję. Zgadzam się. Ja postaram się, jeżeli pomożecie mi lub osobom, nie zapomnieć o tym i pomóc wam, kiedy będzie potrzebna pomoc. Czy jest jakiś szybszy sposób kontaktu z panią w razie czego? Poza przystanią? Przystań po prostu lubię. Na ten moment nie mogę zaoferować wam bezpośredniego kontaktu. Hej, czy jak coś to do stalowego Piotra, czy... Możesz. Tak. Dobrze, zatem. To będziemy z panią jak najbardziej w kontakcie i myślę, że w najbliższych dniach podamy pani odpowiedź. Dobrze. Tylko musicie pamiętać o tym, że przez to, że wiem doskonale, że mieliście kontakt z Camarillą, domyślam się, że poznaliście troszeczkę osób z tamtej strony, ich reakcja na was może być mniej przyjazna niż wcześniej. Wasze ogłoszenie podczas naszego zgromadzenia poprzedniej nocy wywołało u niektórych niezadowolenia. Zadowolenie? W sensie Niezadowolenia. liczyli, że nasza decyzja będzie inna? Domyślam się, że tak. Będziemy mieć to na uwadze zatem. To tyle z formalności? Co jest po prostu cudowne, jak to się różni. Zjeść ciasta nie możemy. Oblec tego nie możemy, więc myślę, że to na tyle. 100 lat. Wychodzi. Jeszcze uściskuję wasze dłonie. Ja również ściskam. Ja też. Mocno, ale nie naturalnie.